Build Your Dreams. Brzmi to jak tytuł jakiejś techniawki z lat 90., ale nie. BYD to marka, która pojawiła się ostatnio na polskim rynku. No, przez chińskie samochody zaczyna się robić na drogach dość egzotycznie, bym tak powiedział, w Europie, w Polsce, bo taki Chińczyk przy europejskiej konkurencji już naprawdę nie ma kompleksów. Chiński samochód spotkany na polskiej drodze to nie jest nic nowego, ogólnie jakie tutaj jest zainteresowanie tym autem, demówki jak śmigają po Szczecinie. Wiecie, jak się gulasz ostro gotuje, że aż bąble lecą? No to z intensywnością jazd próbnych, czy też po prostu oględzin tego samochodu jest jeszcze bardziej intensywnie. A dlaczego tak w tym Szczecinie mamy? Ponieważ ostatnio otwarto tutaj salon BYD. Proszę bardzo, cichy zasada. Salon znajduje się na ulicy Bagiennej, przy ulicy Struga i SUV, którego dzisiaj test oglądacie, nie jest jedynym modelem BYD na polskim rynku. Gdyby zaistniała sytuacja, iż ja okazałbym się dla Was mało wiarygodny, to świetnie, tym bardziej musicie udać do salonu BYD, by sobie samochód zobaczyć, przejechać się, pomacać, bo myślę, że warto. Jeśli ktoś się rozgląda za nowym samochodem, jest to bardzo ciekawa alternatywa. Nazwa Build Your Dreams, już powiedziałem, z czym mi się kojarzy. Model Seal U DMI. No to już jak jakiś raper. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, troszeczkę Wam o nim poopowiadam, zmierzymy go raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Taki BYD, którego właśnie widzicie, rozpoczyna się mniej więcej od niecałych 170 000 złotych. Kawał suwa, bo prawie 4,8 metra długości. Tutaj może przejdę do wersji. Taki Seal U występuje w 3 odmianach hybryd. Boost, Comfort i Design. Z tym, że wszystkie te wersje mają takie samo wyposażenie. Ogólnie jest to tylko jedna wersja wyposażeniowa. Konfigurator nie jest jakiś taki rozbudowany. Kolory sobie możemy dobierać, ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy bardzo bogate wyposażenie i auto będzie dzięki temu tańsze w produkcji. Samochód, który sobie dzisiaj testujemy, jest w wersji Boost. Także mamy tutaj wolno ssący silnik pod maską o pojemności 1.5 benzynkę oraz silnik elektryczny, moc ponad 220 koni mechanicznych. Bateria ma pojemność 18, mniej więcej 18 kWh brutto. Kolejna odmiana Comfort to praktycznie to samo, też wolno ssące 1.5 pod maską, też ponad 220 koni mechanicznych, ale bateria ma 26 kWh brutto. I odmiana Design ma znowu mniejszą baterię, bo 18 kWh, ale wcześniejsze dwie odmiany miały napęd naprzód. W wersji Design jest na wszystkie koła. Silnik spalinowy to nie wolno ssące, a uturbione 1.5 i moc całego układu będzie wynosiła 324 konie mechaniczne. Ale fajnie, że my zaczynamy sobie właśnie od takiej podstawowej, normalniejszej wersji. Auto jest naprawdę spore, sprawia wrażenie takiego dość konkretnego, ładnie jest narysowane, może troszeczkę jakby taki koreański vibe. Niektórzy dopatrują się tutaj cech z Porsche, może to przez ten light bar, który idzie nam tutaj przez całą szerokość, może z przodu te światła, czy może tutaj te zaciągnięcia takie, nie wiem, ale taki Seal U DMI wygląda całkiem charakterystycznie. Ja raczej rozróżniam ten samochód, jak już parę razy widziałem na ulicach i jakoś mi się nie myli z innymi, że stąd jak jakiś urus nawet wygląda, no. Jeśli chodzi o mordeczkę, no to te boczne wloty są atrapą, aczkolwiek też z drugiej strony fajnym urozmaiceniem. Tutaj proszę. Generalnie ten grill jest jakby tak wtopiony w ten zderzak na płasko. Tutaj już jest prawdziwy, proszę, kamerka, kamerowanie tutaj jest, 360 stopni, radar, bo na pokładzie znajdziemy czy to system antykolizyjny, czy tempomat aktywny z funkcją półautonomicznej jazdy, reflektory LEDowe z asystentem świateł drogowych, przetłoczenia na masce, przetłoczenia na bokach. To jest takie dość wyraźne przetłoczenie, troszeczkę jakby miała to być Skoda. Tutaj za to może jakiś taki Grandland, może Santa Fe starszej generacji, może troszeczkę z Hyundai jakby, BYD Tech. W ogóle jest to SUV, ale zobaczcie, ta góra tutaj zwęża się nam i nawet tutaj jest takie poszerzenie jakby. I tak to wygląda z zewnątrz. Myślę, że sympatycznie. Jakoś ciężko tutaj się, szczerze mówiąc, do czegoś doczepić. Jest ok, normalnie i tradycyjnie. I tutaj mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała, bo oprócz 3 hybryd typu plug-in, taki Seal U występuje też w wersji elektrycznej. Szczerze mówiąc, ja osobiście wybrałbym w tym przypadku hybrydę, ale z drugiej strony, jeśli ktoś by chciał elektryka, który po prostu wygląda normalnie, bo jak dobrze wiemy, niektóre elektryki naprawdę muszą się tym afiszować, że są po prostu inne i tak dalej, no to właśnie taki Seal U będzie dla takiego kogoś ok. Mimo iż w tej wersji nie mamy napędu na wszystkie koła, to są tutaj takie oto plastikowe wstawki wszędzie, taki hashtag jakby troszeczkę offroadzik lekki
oponki. No oponki idące na pierwszy montaż Continental 235×50, felga 19 cali, wierzchnia część polerowana czy tam frezowana, nie znam się aż tak, wnęki czarne, taka chyba trochę aero ona jest. Z przodu felga opona taka sama. Muszę tutaj pochwalić prześwit tego samochodu, ponieważ jest on na tle konkurencji naprawdę bardzo duży. No tutaj może troszeczkę ta osłona jest niżej, ale tak naprawdę, no z tyłu to się tak rzuca w oczy, zobaczcie, kawał koła, a tutaj praktycznie w połowie, tak jak jest ten emblemat, no to dopiero rozpoczyna się zderzak. O! Bagażnik ma pojemność 425 litrów. Ja wiem jak to brzmi, ale nie bójcie się, klapa elektrycznie otwierana. Pamiętajcie, jest to bazowa, taka standardowa, najtańsza wersja właśnie Seal U DMI, która dostępna jest na polskim rynku. Kawał bagażnika, no liczona jest ta pojemność po prostu do rolety, ale ta roleta jest w zasadzie elastyczna, można ją zdemontować. Nawet ładnie gra tutaj radio, ale do tego przejdziemy. Proszę bardzo, tutaj jeszcze przestrzeń bagażowa. Widzę, że nawet, o, jak to odchylimy, to sobie to prawdopodobnie możemy troszeczkę wyżej ustawić. Tak, no i wtedy by się nam opierało o to. Jeśli jesteśmy przy przestrzeni bagażowej, to istotne jest to, iż pochylenie kanapy jest tutaj regulowane z prawej i z lewej. Zamykamy. Tutaj jeszcze proszę po tej stronie wlew paliwa, a po drugiej port do ładowania. I to jest strasznie ciekawe, iż jest to hybryda typu plug-in. Proszę bardzo, z CCS-em, nie tylko Type 2, ale też CCS. Zwracam na to uwagę, iż nie jest to wcale taka oczywista sprawa. Przestrzeń pasażerska z tyłu. Najpierw wejdę sobie do przodu, odpalę ten wóz, ponieważ jest tutaj komfortowy dostęp i fotel mi tutaj podjeżdża do przodu. Proszę, klamki to też jakbym tutaj skądś kojarzył już je, ale nie wiem. No dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Prima sort. Te dekory troszeczkę mi się kojarzą z Porsche chyba nawet. Proszę bardzo, oświetlenie ambiente, jest tutaj masa kolorów. Te kolory mogą nam tutaj pulsować pod muzykę nawet. No w zależności jak sobie ustawimy. Tutaj jest bardzo miękko, tutaj jest miękko, ekoskórka, nawet przyjemna w dotyku. Tutaj skórka i dopiero na dole jest twardo. Audio Infinity. I Wam będę powtarzał, nie ma innej wersji, po prostu to, jak kupujemy takiego BYD, no to wszystko otrzymujemy. Proszę, tutaj taki próg. Kanapidło. Klepać można aż miło. Zielono-czarne przeszycia, skóra gładka, perforowana znowu, ponieważ z przodu mamy wentylowane fotele, podgrzewane, ale też wentylowane, podłokietnik, 198 cm wzrostu, ten fotel wyregulowany jest pode mnie i zobaczcie. O, luzak, za każdym razem jak testuję Chińczyka, to zawsze on będzie miał z tyłu dużo miejsca, zawsze się prawie mieszczę. Patrzcie, Chińczycy tacy wysocy nie są, a proszę bardzo, jak przemyśleli. Ej, tutaj jeszcze mogę sobie pochylić, proszę bardzo, tak można w pion sobie ustawić, ale o, panie, a okno dachowe, proszę bardzo, o, czekajcie, o, taka roletka. Chłopie. I za to też nie dopłacamy. To wszystko otrzymujemy. Jak się wchodzi do tego auta, jest tak ciemno dość, no bo nawet podsufitka, zwróćcie uwagę, jest tutaj czarna, ale gdy otwieramy okno dachowe, od razu jakoś tak wydaje się, że mamy tutaj więcej chyba przestrzeni jeszcze. Takie, nie wiem, wrażenie mam. Nawiewy. Troszeczkę jak w Mercedesie. Porty USB-C, tutaj schoweczek, tutaj kulturka, podświetlenie na dotyk i przestrzeń pasażerska z przodu. Miejsce kierownika tego pojazdu, kapitana. Wszystko to wygląda dość tradycyjnie. Tu też wszystko ok, kilesik, trójkącik to blind spot i z przodu też tutaj jest miękko, tutaj miękko i dopiero od połowy w dół jest twardo, tak jak z tyłu. Przyciski spoko, też mam tutaj pewne urozmaicenia z takiej satynki i fotele z przodu. Czekajcie, spróbuję sobą je osłonić, żebyście widzieli jak wyglądają. Elektrycznie sterowane. Przeszycie tak jak z tyłu. Czy zagłówek jest tutaj regulowany? Nie jest to stała pozycja. A tak wolałem sprawdzić, bo te zagłówki specyficznie wyglądają. Też ciekawie. Ktoś tutaj posiedział troszeczkę nad deską kreślarską w cudzysłowie, tak ujmę. I po wejściu do środka, pierwsze na co zwracamy uwagę, to naprawdę wygodne fotele. Jest tutaj tak jakoś takie mięciutkie, takie pufki, bardzo fajnie się tutaj siedzi, przyjemnie. Pozycja za kierownicą, wszystko ok. No jedynie może tutaj wyższa osoba ma troszeczkę mniej miejsca, ale to takie dość normalne w nowoczesnych samochodach, a w szczególności w Porsche, bo w Porsche będzie bardzo podobnie. Ta dolna część deski rozdzielczej jest nawet obszyta. Wszędzie to są ekoskórki, ale jest to miękkie, przyjemne. Naprawdę aż ciężko w to uwierzyć w sumie. No to ci Chińczycy, no. I tutaj znowu mercedesowski akcent według mnie. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność
Nie ma tutaj na co narzekać. No i panie, jak mamy tutaj kamery 360 stopni. Proszę bardzo, jakieś pytania? I wszystko to ma fajną rozdzielczość, ładnie się odświeża. Czekajcie, jak to wciśniemy, co to jest? Aha, to jest takie przeźroczyste jakby 3D. O kurcze, panie drogi. Nie wiem, takie urusowaty troszkę, tak stąd troszkę jak urusik. Dobra, wyłączamy. W ogóle ile tutaj jest skrótów, to jest mega ciekawe. Proszę bardzo. Ekran możemy mieć w pionie. Czekajcie, tu mały nawiew ustawiłem, by mi nie szumiało, ale no dzisiaj nie da rady, jest za ciepło. Kierownica raczej tradycyjna, dosłownie delikatne bicepsiki, gładka skóra, jest miękka w dotyku. Sporo tutaj urozmaiceń, takich samych jak znajdziemy na drzwiach. O, te dekory, widzicie, takie o. Multifunkcja oczywiście, manetek tutaj nie ma, ale nie są w zasadzie potrzebne. Regulacja tempomatu aktywnego. Po tej stronie głośność, telefon, obsługa tego centralnego ekranu oraz tego ekranu. Może jeszcze szybko deskę zobaczmy. To wszystko jest też obszyte. Wprawdzie no, eko skórce, może to jest guma tylko z przeszyciem, ale naprawdę super to wygląda. Jest taki lekki premium feeling nawet, head up. Tunel po bokach jest cały miękki aż dotąd. Tu dopiero zaczyna się twardo. No i podłokietnik taki trochę raczej miękki. Proszę, NFC. Ten samochód możemy odpalić, czy też zamknąć za pomocą telefonu, bodajże, bo jak na razie na iPhone'a to działa, ale może z aktualizacją na Androida też zacznie. Dlaczego wychodzę? To chciałem Wam pokazać. O, tutaj się przykłada. Kapiernicze, jaki w ogóle BYD. Liczniki wyglądają w ten sposób, ale można to sobie spersonalizować. Czekajcie, gdzie to było? O, tutaj modny motyw. Temat klasyczny temat. Fajna nazwa. Ogólnie ciekawie jest to przetłumaczone. O, jeszcze raz. No i tutaj, proszę bardzo, temperaturę możemy sobie, z kierownicy nawet i z ekranu tego podglądać. Pojazd w dobrym stanie. Timer przyspieszenia. Skumulowane AEC i tutaj komputer pokładowy. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo różnych ustawień i statystyk. Zobaczcie, w ogóle jak ciekawie przelicza auto zużycie paliwa. Jest tylko z ostatnich 50 km. To jest nawet troszkę dziwne, ale można to sobie skasować. I patrzcie, 5,9 litra, jak ja sobie teraz jeździłem. Mam tutaj baterię utrzymaną na 70% i aktywny stan wstrzymania. Wiecie, chciałem, żeby układ hybrydowy utrzymywał mi tutaj stopień naładowania baterii na 70%. I auto to jakoś tak sobie ciekawie wylicza. Zobaczcie, tutaj naprodukowałem 1,4 kWh na 100 km. Średnie zużycie 5,9, ale mi wyliczyło, że to mniej więcej powinno być 5,5 litra. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. To by było na tyle. Tutaj zasięg, proszę bardzo. 3/4 paliwa w baku i zasięg 750 km ponad. 70% na baterii, to jest tylko na paliwie. Na baterii w tym przypadku zrobimy gdzieś od 80 km na trasie do 130 w mieście jakoś tak. Po lewej ekonomizer, po prawej prędkościomierz. Chwilowe zużycie energii elektrycznej. Zobaczcie, jak nawet ruszę. O, to się zmienia. Nawet rekuperacja też. Dajmy sobie na P. W ogóle to jest Gałęcjusz, mały, ale spójrzcie jaki ekskluzywny. Mały, ale wariat. Tak jak taki mały jakiś kamień ozdobny to wygląda. I w zasadzie mamy tutaj normalne przyciski. Może nie ma ich zbyt dużo. To jak w Mercedesie. Podgłośnianie, ściszanie. Audio gra całkiem spoko. Mode, tryby jazdy. No to może tutaj normal, eco, snowfield, sport. Ustawień, czy chcemy jechać w trybie hybrydowym, czy w trybie elektrycznym. Szybkie ustawienie klimatyzacji, czy ma być włączona, czy wyłączona auto. No myślę, że wszystko jest tutaj jasne. Uchwyty na kubeczki. Pod łokietnikiem jeszcze, taki schoweczek. Co to jest tutaj? Ty, ale dobre, to jest do zbicia szyby, jakby tutaj jakiś był wypadek. Gdybyśmy mogli się, na przykład, nie wiem, byli zakleszczeni, nawet pasy, żeby sobie przeciąć. Mega plusik, takiego czegoś tu się nie spodziewałem. I ten schowek, jakby Wam to pokazać, jest bardzo głęboki. Tam jeszcze można rękę sobie wsadzić. I dobra, jeszcze system multimedialny, jak wolicie. Tak czy tak? Przede wszystkim wszystko to, czy na tym ekranie, czy na tamtym, jest w języku polskim, co w chińskich samochodach też nie jest wcale takie oczywiste. Tu akurat mamy odpalony panel klimatyzacji, ale do tego przejdziemy. To jest nasz taki główny ekran BYD, Ciche Zasada, zapraszam. Mamy tutaj system też, że możemy porozmawiać sobie z tym samochodem, ale akurat to jest prawdopodobnie po angielsku. Nawet nie będę z tym
rozmawiał, dyskutował. Zobaczcie, tutaj w ogóle jakieś coś jak w smartfonie to wszystko wygląda. Ładnie, klarownie. Wszystko to jest mega proste w obsłudze. Android Auto, Apple CarPlay, jakby ktoś chciał. Oczywiście jest tutaj system nawigacyjny, jest Spotify, radia DAB, inteligentne jakieś ładowanie. Och kurczę, nawet jest tutaj karaoke. No i dobra, może pójdziemy sobie w ten sposób. Ustawienia samochodu. Możecie sobie pauzować po prostu audio, wyświetlacz, oprogramowanie, tutaj asystent jazdy, no inteligentny tempomat ICC. Ja będę jechał na próbę autosalową, więc sobie to wyłączyłem. Aha, i tutaj jeszcze asystent jazdy, aktywne bezpieczeństwo, no system antykolizyjny, tempomaty aktywne, trzymanie w pasie, bla bla bla, energia. Stopień rekuperacji możemy sobie regulować, w Tesli na przykład nie można. To jest też ciekawe, by tutaj ustawić sobie stan podtrzymania ilości prądu w baterii. No, nazywa się to ratować. Strasznie dużo dramaturgii przy niektórych tutaj tłumaczeniach jest. Przebieg, no to możemy sobie, ile tutaj możemy przejechać, jak ja jeździłem sobie teraz na baterii, tutaj 70%, tryby wyświetlania zasięgu standardowy, dynamiczny, tryby kierowania, tryb wspomagania, hamowania, komfortowe parkowanie i usługa, interwał konserwacji, przebieg, pojazd, tryb kierowania, wspomagania, hamowania, światła, proszę tutaj, ambiente, dynamiczne kolory, rytm muzyki, światła do jazdy. Masa jest tutaj ustawień, masa możliwości do personalizacji. Zobaczcie, jakie to jest mądre. Biały, jest napis zawsze biały na chudzie tam prędkości. Gdy wciskamy śnieg, robi on się zielonkawy, bo jak będzie po prostu śnieżyca, było widać tą prędkość, bardzo mądre. Symulator dźwięku silnika, chwileczkę, da się to w ogóle ustawić, przestawić? Ciekawe. Dobra, przejdźmy jeszcze do usług. No, wyremontować, to jest też fajnie przetłumaczone. No i kontrola przednich wycieraczek, tryb przyczepy. No i dobra, tutaj jeszcze mamy takie skróty. Tutaj proszę, temperaturkę się ustawia. Wentylacja, ja w sumie mogę sobie włączyć wentylację, ale intensywnie ona działa. Tutaj ekran jest dzielony, tu można go wyłączyć. I jeszcze wejdźmy sobie, jak to się wchodziło, w ustawienia klimatyzacji. Tutaj jest to też mega ciekawe. Wentylacja, ogrzewanie oczywiście, jest podgrzewana kierownica, jest też oczyszczanie powietrza. Spójrzcie, na zewnątrz jesteśmy przy autostradzie. No to tutaj w jakichś tam jednostkach PM2,5, ja się tak nie znam, nie jestem zbytnio eko. Mamy z zewnątrz 19, ale w aucie 5. Gdyby tutaj było coś nie tak, włączamy sobie oczyszczanie. No kurczę, gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Tutaj jeszcze jakiś schoweczek. Schoweczki są twarde, no. Wolno ssące 1,5, benzynka. Jego moc to 98 koni mechanicznych, moment obrotowy 122 Nm. Auto, pamiętajmy, waży 1940 kg i gdyby tutaj był tylko ten silnik, to by miało ogólnie ciężko, ale na szczęście też mamy silnik elektryczny, który jest znacznie mocniejszy. Elektrycznych koni mechanicznych jest 198, a elektrycznych newtonometrów 300. Łączna moc i moment obrotowy tego układu całego hybrydowego to 218 koni i 300 Nm. Bateria, tak jak wspomniałem na początku filmu, lekko ponad 18 kWh brutto. Wartości użytkowej niestety nie znam, ale auto na prądzie jest nam w stanie przejechać, no tak, od 80 do 120-130 km jakoś. Pamiętajmy też o tym, iż jako jest to hybryda, no to oszczędzamy tutaj hamulce. Klocki hamulcowe naprawdę rzadko tutaj się wymienia w takim samochodzie, ponieważ non-stop jest odpalona rekuperacja przecież. Ładowanie z AC 11 kW, z DC 18. Osiągi. Producent tutaj deklaruje, że przyspieszenie do pierwszej setki to 8,9 sekundy. Prędkość maksymalna 170 km na godzinę w papierach, ale skoro przyspieszenie wyszło troszkę lepsze niż deklaracja, może z prędkością maksymalną będzie tak samo. Obstawiam, że tutaj będzie kagańczyk, ale zobaczymy. I okej, to jeszcze test wyciszenia może. No soundchecku już nie będziemy sobie robić. Te 1,5 wolno ssący tutaj męczyć, to byłby przecież grzech. I widzimy się przy autostradzie. Build your dreams race box. Ale
rasowo to wygląda. Ej, dobrze to wszystko wygląda, przyznacie. W ogóle ten samochód dla mnie jest nowością i mam tutaj tyle do opowiadania, że o kilku rzeczach nawet zapomniałem. Tutaj, proszę bardzo, mamy jeszcze dodatkowy schowek i tam porty USB-C. Tak wygląda kluczyk, kulturka oraz taka ciekawostka BYD Seal U DMI. Zaprojektowany był przez tą samą osobę, co Audi TT. Palimy maszynę. No wyciszenie, muszę przyznać, naprawdę spoko. Chińczyki nawet są spoko wyciszone. Zużycie paliwa, jakie mi tutaj wyszło, no przejechałem dobre 40 km, takie 110 do 130 km na godzinę i po tym całym wyliczeniu wychodzi 7,3 litra na 100 km, takie średnie. W ogóle ciekawostka, jeszcze jedna. Już właściwie nie wiem, czy to jest taka ciekawostka, ale... Proszę, wyświetlacz, ja tutaj ciągle temat miałem, ciemny temat. Proszę, aż mnie tak wystrzeliło do tyłu, jak ja pierwszy raz to odpaliłem, wszystko tak jaśniutko odpalone. Skasujemy sobie zużycie paliwa? Oczywiście, że skasujemy. Będziemy startować. Muszę przyznać, że na papierku, wiecie, te 8,9 sekundy do setki nie wygląda jakoś nie wiadomo jak. Ale auto, jak się okazuje, robi lepszy czas. Tak jak kurczę myślałem. Te Chińczyki często robią lepsze czasy do setki. W zasadzie BYD, muszę to powiedzieć, że jest taki, kurczę, taki chyba trochę swój. Taki jakby trochę był europejski. Jakby już u nas na rynku był. Sam nie wiem dlaczego, ale jest taki w odbiorze taki spoko po prostu jakoś. No i tutaj silniczek obudził się do żytka. 1.5 160 kW power. Baterie mam ustawione na wstrzymanie na te 70%. Kurczę, niby 170, a już 179. Ciekawe to jest. I to według GPS-u. Wiecie co? Jeszcze wam też nie pokazywałem, ale jak tu zejdziemy sobie w dół, o, to mamy takie ustawienia na szybko. Zróbmy sobie automatyczny stan naładowania. No i tu jeszcze pociśniemy. Zaraz sobie włączymy też tryb EV i zobaczymy, ile najszybciej jesteśmy w stanie pojechać na samym prądzie. Ale podejrzewam, że będzie to tyle samo. A jak nie tyle samo, to jakaś wyższa prędkość. No, patrzcie. 181, tak kurczę, coraz więcej musimy hamować. Coraz więcej. Dobra, gość akurat nas zwolnił, to wrzucimy sobie w tryb EV. No i takie 150 naprawdę tutaj lecimy sobie. No 150 tak mniej więcej to jest prędkość maksymalna w trybie elektrycznym. To bardzo spoko, naprawdę bardzo spoko. Ale tryb hybrydowy, proszę. Dobra, wyprzedzę tego Forda. W ogóle to jest Ford Kuga, a my siedzieliśmy chyba nawet wyżej, a to jest kawał przecież samochodu. Wiecie co? Nie widać skali po tym BYD, tak na filmie czy na zdjęciach, jak patrzymy, myślimy sobie, a coś pokroju Nissana Qashqai'a, ale nie. To jest troszkę jak z Tesla Model Y, na zdjęciach patrzymy, kurczę, no taki samochód, a to wielkość Skody Kodiaq na przykład, nie? Dobra, tu sobie troszeczkę odpuściłem. Średnie zużycie paliwa jak na razie, takie wyliczone to 17, realne benzyny no to 9,9 i 24 kWh na 100 km. Ciekawe są te wskazania. No taki luźny Ryszard. Przyzwoicie się jedzie autem. Niczego ono nie udaje, żadna sportowizna, jest raczej miękko zawieszone. Troszeczkę czuć tą masę, jak tak jedziemy, to takie takie coś, wiecie, to charakterystyczne dla cięższych samochodów zachowanie. Wiecie, nie chcę nam tutaj auto pokazać, o patrz, rzezimieszkiem jestem. Nie, tu jest bardziej tak, że no siemanko, weź usiądź sobie, chcesz coś do picia? No, taki chiński przyjemniaszek. Przyjemniaszek? Przyjemniaczek. Nie bawarski rzezimieszek, a chiński przyjemniaczek. O.
No i dobra, i teraz tutaj już będzie chyba raczej prędkość maksymalna. Jest taki kagańczyk, elastyczny dość, no ale kagańczyk. 182 km na godzinę według GPS-u. Zjeżdżamy na szmel. Bardzo to wszystko mądrze działa. Jeśli mowa o zużyciu paliwa, no teraz zrekuperowało to średnie 14 wychodzi, a 9,3 paliwka realne. Ciekawe są te pomiary. Dobra, jeszcze tutaj proszę. No, tak w ostatniej chwili, ale się odpalił. Wiecie co? Mamy tutaj silnik spalinowy i elektryczny i w większości hybryd to silnik spalinowy jest takim numerem 1, takim jakby priorytetowym silnikiem do napędzania tego samochodu, a tutaj to w zasadzie ten silniczek spalinowy by sobie no nie poradził z tą bryłą. Tutaj raczej tym dowodzącym jest silnik elektryczny i dzięki temu auto jest bardzo elastyczne. Bardzo bezpośrednio reaguje na przyciśnięcie gazu i ogólnie jest w odbiorze takie żywe. Jeśli nie ma lagów czy czegoś, o proszę bardzo, no widać po tych kilowatach jak tutaj to wygląda. No mój pyk. 162 kilowaty. O, już chciałem pomylić z kilowatogodzinami. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Jeszcze tutaj trik na koniec w czasie jazdy. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały test wam się niesamowicie wszystko podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.